Jak zrobić idealnego pala? Takiego jak to, bądź to. Pomoże nam z tym Who's that Pokemon? It's Yakumo. Jego umiejętność sprawia, że w czasie walki, czyli jak jest poza palsferą, w naszej drużynie każdy złapany pal ma szansę na uzyskanie pasywnych cech, które nasz Yakumo posiada. Działa to na ludzi oraz na bossy. Jedyne na co to nie ma wpływu, to na wykluwanie jajek. Musicie pamiętać, że ta umiejętność będzie działać tylko jeśli nasz Yakumo ma już jedną gwiazdkę. Wtedy ma on 15% na podanie cechy dalej. Z kolei na maksa skondensowany Yakumo będzie miał 30%. Teraz jak uzyskać te pożądane cechy na naszym Yakumo? No niestety musimy na początku złapać kilka pali, które te cechy już posiadają. Jakie konkretnie pale? Te pale, które po połączeniu dadzą nam właśnie Yakumo. Najłatwiej Yakumo zrobimy z Lambala oraz Nightwinga, ze Sui oraz Iniserama, Gupfina oraz Chileta, bądź wielu innych kombinacji, które możecie sprawdzić na palworld.gg. Ta strona będzie w opisie tego filmu. Jeśli natomiast już macie jakieś pale z fajnymi cechami, które byście chcieli powielić, najprościej będzie wykorzystać już posiadane pale i rozmnażać je do zrobienia pali, z których możecie zrobić Yakumo. Teraz porozmawiajmy o tym, jakie cechy będą najlepsze. Spis wszystkich cech pasywnych najlepiej sobie sprawdzić na tej oto stronie, ona również będzie w opisie tego filmu. Tutaj mamy rozpiskę wszystkich dostępnych cech. Polecam sobie wybrać samemu te, które uważacie za warte zachodu. Jeśli widzicie cechę, która ma pod sobą palę, to znaczy, że tylko te pale będą miały tą cechę naturalnie na sobie. Oczywiście możecie ją podać dalej za pomocą rozmnażania. Warto pamiętać również o stole do operacji, którym możemy sobie wybrać cechy do zaszczepienia palowi. Wtedy nie musimy łapać pali z tymi cechami, co skróci nam to cały proces. Cechy, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to nocna zmiana pozwala naszemu palowi nie spać w nocy, co daje nam podwójną ilość pracy, którą dany pal wykona. Philantrop to jest cecha mus na przynajmniej jednym palu w zagrodzie. Są też takie cechy jak odważny, który nam da plus 10% do ataku, zaciekły, który da nam plus 20%, poważny, który da nam szybkość pracy plus 20% oraz zacharowany na samym dole, co daje szybkość pracy 30%, ale zabiera ataku również 30%. Niektóre cechy możemy zaszczepić dopiero poprzez uzyskanie implantu. Implanty można zdobyć na dwa sposoby. Jednym z nich jest wymienienie listów kończych, które zdobywamy poprzez pokonywanie ludzkich bossów oznaczone taką ikonką na mapie. Listy będziecie mogli wymienić na takie cechy jak mistrz rzemiosła, krzepkie ciało oraz mięśniaka. Drugim sposobem na zdobycie implantów jest wymiana biletów, które zdobywamy poprzez walkę na arenie. Bilety te będziecie mogli wymienić na biegacza, nieskończoną kondycję oraz spokój. Ważne jest też to, do czego danego pala będziecie używać. Jeśli będzie to pal do latania, to polecam te 4 cechy. Jeśli to będzie pal do ataku, to coś takiego w zupełności wystarczy. Jeśli natomiast szukacie pala do pracy, to takie cechy będą bardziej odpowiednie. Jeśli już sobie wybraliście cechy i złapaliście pożądane pale, które po rozmnożeniu dadzą wam Yakumo, musicie pamiętać, że każda z cech ma swoją szansę na bycie przekazanym dalej. Na maksymalnym poziomie gwiazdek szanse na przekazanie swoich cech wyglądają w ten oto sposób. Pierwsza cecha ma aż 30% szans na bycie przekazaną dalej. Druga cecha ma już tylko 9%. Z kolei trzecia ma 2,7%, a ostatnia czwarta 0,81%. Dlatego ja osobiście korzystam z Yakumo z 2 cechami. Nasz co najmniej jednogwiazdkowy Yakumo musi być aktywny, czyli poza palsferą
najlepiej ustawiony na nieatakowanie razem z pierścieniem miłosierdzia w naszym ekwipunku. Jeśli już to wszystko mamy zrobione, łapiemy palę do skutku, aż pojawią się nasze pożądane cechy. Jak widzicie, udało mi się złapać pala z 2 cechami, które ma mój Yakumo. Teraz zmieniamy Yakumo, który ma resztę cech, które chcemy i łapiemy dalej. Skoro mamy już 2 pale, oba z naszymi pożądanymi cechami, zostaje nam je rozmnażać do skutku, aż te wszystkie 4 cechy znajdą się na jednym palu. Pamiętajcie też, że jeśli tak jak w moim przypadku macie 2 samice bądź 2 samców, możecie im zmienić płeć na stole operacyjnym za pomocą rewersa pala. Rewers pala można zdobyć na 3 sposoby. Pierwszym z nich jest wymiana 7 listów gończych na jeden rewers. Drugim sposobem jest otwieranie skrzyń skarbów, co mi się jeszcze nie trafiło. Ostatnim, najlepszym sposobem jest wyławianie złomu na oceanie za pomocą magnesów. Żeby jak najłatwiej włożyć pale do zagrody, wrzucamy je do palboxa. Podchodzimy do naszego podium i możemy je przypisać do farmy hodowlanej. Pamiętajcie o zostawieniu im odpowiedniej ilości ciasta i zostaje nam teraz tylko czekać. Kiedy mamy już nasze jajka, zostaje nam je tylko wykluć i liczyć na to, że trafi nam się pal z naszymi cechami. Jak widzicie, już w pierwszej partii udało mi się trafić pala, którego jestem w stanie podrysować za pomocą stołu operacyjnego. Wybieramy pala, później cechę, która nas interesuje, kolejno cechę, którą chcemy zastąpić. Każda złota cecha będzie nas kosztować 50 000 złota, natomiast każda zwykła już tylko 5. Honorable mención. Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć, jeśli chodzi o cechy pali, jest Dr. Brown. Można go spotkać randomowo w wielu miejscach na mapie, bądź możecie sobie sprawdzić miejsca, gdzie się pojawia i odwiedzać je regularnie. Jednym z takich miejsc, które udało mi się znaleźć, jest to oto miejsce. Znajduje się tutaj dungeon, do którego możecie na chwilę zajrzeć, żeby odświeżyć spawny oraz eventy na mapie. W pobliżu są 2 eventy na znacznikach, gdzie możemy go spotkać. Teraz wchodzimy do dungeonu oraz szybko z niego wychodzimy. Jak widzicie, spawny się odświeżyły i znaleźliśmy shiny. Doktora Browna można oczywiście złapać i umieścić w bazie dla łatwego dostępu. Rozmawiając z nim będziecie mogli zmienić palowi cechy oraz jego IV. Pamiętajcie, że możecie to zrobić tylko raz dziennie na jednym palu, nieważne z iloma doktorami porozmawiacie, bądź ile macie pali. Jak on dokładnie działa? Ten oszust ma 50 na 50% szans na dodanie bądź zmienienie cech naszemu palowi. Jeśli doda bądź zmieni on negatywną cechę na pozytywną, tak jak w tym przypadku, naszemu palowi IV wzrośnie o 15. Jeśli doda bądź zmieni on cechę z pozytywnej na negatywną, naszemu palowi spadnie IV o 30. Tak jak tutaj. Dostaliśmy negatywną cechę, później straciliśmy pozytywną oraz straciliśmy 30% IV. Osobiście użyłem go tylko 7 razy i to o 7 razy za dużo. Za żadnym razem mój pal nie został ulepszony. To by było wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Napisz mi w komentarzu, co myślisz o tym filmie, czy może coś powinienem zrobić lepiej. I elo. A tu. Ja bym powiedział, że jest równą miarę. Zapierdolę tego pala, proszę was. Gdzie? Jak mu zaje... Raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, Przemek, chodź tu.